Witam serdecznie. Dzisiaj fajne zagranko. Jak się skończy, to opowiem Wam koncepcję w ogóle rozegrania tego zagrania, bo było tak jakby łapane na 2 razy albo nawet 3. Na X możecie o tym więcej przeczytać, albo raczej na Discordzie. Tam był cały opis, wszystko nam po kolei było omawiane, więc prędzej na Discorda zapraszam. Na X widzę, że mam tylko zagranie wrzucone, także na Discordzie będzie więcej na ten temat. Jak zamknę tu zlecenie na full proficie, to będzie $1800 dzisiaj. Tak, bo mam 231 dolców, zamknięte pierwsze zagranie. To jest drugie zagranie z dokładką i zaraz po zamknięciu omówimy wszystko. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. A jeszcze dlaczego nie zamykam tej pozycji, ponieważ zobaczcie, czekam na to, aż po D1 S&P ściągnie tego knota. To jest dla mnie wyznacznik S&P jako wiodący indeks. W moich nagraniach często możecie o tym usłyszeć, więc czekam na zebranie tego high i będę zamykał pozycję na Nasdaqu. Nawet jeżeli target nie zostanie osiągnięty, to na Nasdaqu zamykam pozycję, jeżeli S&P dotknie tutaj właśnie ten poziom. No i będzie zamknięcie. Za chwileczkę może dociągną targeciku. Dosłownie kilka punkcików. Ale dobra, żeby nie oddawać już zysku, bo S&P trzepnęło w ten target, przestawiam się tu ze stop-lossem. No, nie ma realizacji. Dobra, zamykam to z palca. 1759 dolarów. Dobra, teraz tak, co do samej koncepcji, to to pierwsze wejście dzisiaj. Miałem o 14:30 mniej więcej, to było na VWAP-ie. W premarkecie chciałem się złapać na kreskę. Wejście było tutaj nad VWAP-em, mniej więcej nad close. Stop loss był tutaj i w tym momencie tutaj gdzieś się przestawiłem na break-even, tak? No i tutaj dostałem break-even lub jakiś tam zysk niewielki. Kolejne zagrania. Kolejne zagranie miałem na setup jednej kreski, co jest na Discordzie wrzucone. I kolejne zagranie, tutaj była dokładka. Tu finalnie zarobiłem 200 dolców na tym. Jakoś tak. No i teraz ostatnie zagranie moje, jeżeli chodzi o rozgrywanie rynku. Już wam tutaj powiększę nawet. Zobaczymy. Ok, tutaj. Ostatnie zagrania były mniej więcej w tych rejonach i trzymane były tutaj do wyjścia, tak jak widzieliście, 8 kontraktów. Z setupem jednej kreski mniej więcej tutaj było zagranie na podtrzymanie średniej. Tutaj gdzieś szukałem tego rozegrania. Założyłem sobie target, tak jak widzieliście, na S&P, jeżeli chodzi o D1, czyli przetestowanie tego knota. I tutaj nie liczyłem na to już na więcej, ponieważ no, im wyżej, tutaj na S&P zobaczcie, im wyżej do ATH, tym będzie trudniej, bo zobaczcie, ile to było zbijania ceny, nie? Tutaj jest duży bałagan, który może tutaj być zamotka i troszkę redukcja pozycji jakiejś. Bardzo mi się to podoba, natomiast, że na dobrego konia dzisiaj postawiłem, bo NQ jest wyjątkowo mocne dzisiaj. W porównaniu do S&P i Dow Jonesa jest dużo mocniejsze. Docelowo, no tutaj jest maksymalny target na tą chwilę na NQ. Staram się wykorzystywać oczywiście momentum wzrostowe i trend wzrostowy, natomiast mam na uwadze to, że takich miejsc należy unikać i bardzo ostrożnie podchodzić do takiej pozycji tutaj w tych rejonach. To, że to będzie przetestowane najprawdopodobniej oczywiście, ale no jest większe ryzyko, tak? Zwiększa to prawdopodobieństwo na to, że rynek będzie chciał odetchnąć tutaj. A więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zagrania. Z pośredniego wykresu tutaj troszkę więcej widać. Większej pewności nabrałem po przetestowaniu Asia High. Moje prawdopodobieństwo się zwiększyło na to, że będą pokonywane dalsze poziomy. Oczywiście miałem tu na uwadze poziomy takie 26100, 26200 i po tych setkach chciałem się wspinać po drabince dalej. Dobra, myślę, że fajny dzionek dzisiaj. Na X macie też opis chyba tego zagrania, ale tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem na Discordzie, jest dużo więcej na ten temat, więc zapraszam na Discorda. Tam możecie śledzić na bieżąco moje tam zagrania. Nieraz robię też sesje. Różne tam rzeczy się dzieją, fajne, ciekawe, więc zapraszam serdecznie. No i co? Do usłyszenia w kolejnych materiałach.